Cześć, to ja Justa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa Animuje i dzisiaj zabierzemy się za kredki. Ten odcinek postanowiłam sobie przetestować moje nowe kredki kalendarz Lumines. Kalendarz Lumines, one się nazywają 6901, a także przy okazji również przypomnieć o kredkach Faber-Castell Polychromos. Mamy tu wykonany taki prosty obrazek kotka tygryska, właściwie są to dwa tygrysy i będę je kolorowała kredkami i zobaczymy na tej podstawie, jakie są różnice. A jeśli nawet wszystko będzie bardzo podobne do siebie, to ja opowiem o swoich wrażeniach z używania tych kredek. Kredki te przede wszystkim jako pierwsze idą na taki test. Kredki oczywiście Polychromos, tutaj je widzicie na tym moim filmiku. Tak prezentują się Polychromosy w pudełeczku. Mam 24 kolory. Tamte drugie w tym pudełku takim śmiesznym to są kalendarz Lumines. Tam nie sugerujcie się opakowaniem, po prostu kupowałam na sztuki. Liczy się kredka, a nie opakowanie. Zaraz się o tym przekonacie. I bierzemy się zaraz do pracy. Pierwszym krokiem będzie pokolorowanie tygryska pierwszego, więc myślę, że sięgnę sobie po kredkę właśnie białą i tu właśnie będę tego kota kolorować tą kredką. Ja już właściwie mam pocięte te wideo, więc nie widzicie wszystkiego. Więc najpierw właśnie zabrałam się tutaj za kota, wzięłam białą kredkę, przy okazji wtedy możecie sprawdzić, jakie krycie mają te kredki. Biała kredka jest bardzo sympatyczną kredką w lepszych kredkach oczywiście, bo może służyć nam do rozjaśnienia kolorów, ewentualnie możemy tą kredką zamalować jakiś kolor, który niekoniecznie chcieliśmy używać. Ja mam taki pomysł, żeby to były białe tygrysy z niebieskimi cieniami na futerku, więc najpierw maluję właśnie tego tygryska na biało, a następnie używam koloru niebieskiego. Bardzo wygodnie koloruje się tymi polichromosami, dlatego że pomimo, że to są kredki takie w miarę jeszcze, tak jak kredki szkolne, one są w miarę jeszcze, jak to się mówi, twarde, o właśnie, twarde kredki, ale pomimo wszystko one bardzo już mają dobry pigment i przez to, że są twarde, to można po prostu je naostrzyć na szpica. Ja bardzo lubię w ten sposób kolorować kredkami, bo mając małą paletę kredek oczywiście, to kiedy na przykład biorę kolor niebieski i pokoloruję delikatniej, no to wiem, że otrzymam jaśniejszy kolor, mocniej to będzie ciemniejszy, co bardzo się nadaje, kiedy kolorujemy po prostu jakąś postać i ona ma cienie. A teraz za chwileczkę zabierzemy się za nasze drugie kredki. Ja już w zasadzie na tym wideo to widać, że już się zabrałam za kalendarz Lumines. One mają o wiele lepszą pigmentację od tych kredek pierwszych i są troszeczkę miększe, ale nie są bardzo miękkie, tak jak na przykład Prismacolor, gdzie znani youtuberzy mówią, że prizmy są jak masełko. Więc nie dla mnie kredki zupełnie, bo bym w ogóle się nie połapała, czy koloruję daną kredką mocno, czy jak maluję bardziej delikatnie, że będę miała delikatniejszą barwę. Tutaj w zasadzie, kiedy używam tego samego nacisku, to jest bardzo zbliżony efekt, więc bardziej się teoretycznie orientowałam, po kredkach właśnie Polychromos, ale te kredki zamiast tego mają o wiele lepszą cechę, a mianowicie bardzo dobrze nie tylko się nakładają na siebie, ale mają takie bardziej wyraziste kolory. I mamy wrażenie przez to, że nawet jak mamy lepszą siłę nacisku, to jednak i tak jest więcej pigmentu na kartce, to oczywiście sprawia wrażenie, że mniej się męczymy i dzięki temu możemy dłużej kolorować, możemy też więcej układać kolorów na warstwie. Kredki kalendarz Lumines doskonale sobie radzą właśnie jeśli chodzi o nakładanie kolorów, nawet dużo kolorów możecie nałożyć na siebie i potem zobaczycie,
że tygrysek pierwszy, który jest polichromosami, ja w pewnym momencie użyłam też niebieskiego kalendarza do zrobienia cienia. I pomimo, że te kredki już, ta ilustracja jest pokolorowana, to bez problemu dawały radę nawet na tamtych kredkach. Mi bardzo podobają się właśnie te nasze drugie kredki pod kątem tych wyrazistych kolorów w szczególności. Na zasługę zasługuje zwłaszcza kolor biały i czarny. Kolor czarny jest taki, że kiedy już ten rysunek będzie wykonany w całości, to zobaczycie, że prążki tygryska po prostu bardzo wyblakły, bo to mają po prostu takie dobre nasycenie kolorów, że bez problemu potrafią te kredki nawet zasłonić to, co mam pokolorowane pisakami. Będzie trzeba pokolorować te prążki tygryska drugiego, żeby one nam całkiem nie wyblakły. Dodatkowo ja najpierw tutaj użyłam jaśniejszej niebieskiej, to potem szukałam tej ciemniejszej, takiej przybliżonej do polichromosów, a następnie znowu jeszcze mogłam użyć kolejnego koloru, nawet na tym ciemnym niebieskim i też dawało to radę. I tym kolorem był kolor biały. Oznacza to, że mogę tutaj bez problemu mieszać kolory ze sobą. Te kredki bardzo ładnie się ze sobą mieszają. Ale z racji tego, że są bardziej miękkie od tych moich pierwszych kredek, to czasami zastanawiałam się, jaką ja siłą nacisku mam używać tych kredek, żeby otrzymać właśnie bardziej jasny lub ciemny kolor. Kiedy dotknęłam tych kredek po prostu rysunku drugiego, to wręcz miałam wrażenie, że one są jak kredki woskowe w dotyku, a wyglądają jak pastele. Jest to dość zabawna sprawa, bo nie są to przecież kredki stricte takie same jak kredki szkolne. Ale wyobraźcie sobie, że kupujecie kredki szkolne woskowe, które mają bardzo dobrą pigmentację i bardzo ładnie się ze sobą mieszają. Oczywiście kredki te mają po prostu wosk w sobie. Myślę, że też trochę wosku mają na pewno polichromosy, tylko są trochę takie bardziej ciężkie. Ciężkie w tym znaczeniu, że twardsze. Ale ja, jak pokazałam to na moich wcześniejszych filmikach, gdzie kiedyś też również testowałam kredki szkolne i potem już te troszeczkę lepsze kredki, gdzie polichromosy były tymi najlepszymi kredkami wtedy w tym zestawie, to myślałam, że zrobię taki filmik kolejny, żeby pokazać Wam uzupełnienie do tego filmika po prostu o kolorowaniu kredkami. Przy okazji mamy tu też trochę inaczej nagrywany, więc mam nadzieję, że widzicie, co rysowałam lub co zostało narysowane. Tak prezentuje się nasz kotek. Mają te kotki po prostu broni w pyszczkach. I co ciekawe, te kredki jedne i drugie warto to pokazać, przypomnieć, że nawet wystarczyło jedno machnięcie jednym kolorem, żeby te miecze, które były właściwie całe czarne, były jaśniejsze. Więc obie kredki mają bardzo ładną pigmentację, do czego Was tutaj jeszcze raz zachęcam, żebyście ich używali. Ja mam ogromny dylemat, bo o ile bardzo podobają mi się właśnie kalendarze pod kątem tych kolorów, ten tygrysek drugi po prostu ma cudowne kolory, a z drugiej strony znów po prostu polichromosy są troszeczkę twardsze, więc póki co lepiej mi się jeszcze koloruje polichromosami. Wiem, jest to dość dziwna sprawa, bo większość profesjonalnych rysowników powie Wam, że tym większe kredki, tym lepsze, ale kalendarze, to też warto zwrócić na to uwagę, nie są ani bardzo twarde, ani nie są bardzo miękkie. I pod tym kątem, gdyby one były bardziej przystępne cenowo, to z przyjemnością miałabym większą paletę kalendarzy. Może kiedyś się tego doczekam, a póki co to zobaczcie sobie, jak prezentują się te kredki. Chociaż do dziś nie zmieniam zdania, uważam, że nie cena czyni z kredek najlepsze narzędzie. Po prostu tylko to, jak tymi kredkami operujemy, w czym się dobrze czujemy. Dlatego, że chociaż pomimo, że mam w rękach w tej chwili kredkę, która jest powiedzmy w pełni profesjonalną kredką, to nie oznacza, że wcale
nie sięgnę na szybko kiedy coś rysuję, do innych kredek z niższej półki, bo już nie będę tych kredek używać, bo to będzie poniżej pewnego standardu. Jak widzicie w moich filmikach również czasami używam najzwyklejszych kredek i najzwyklejszych pisaków i nie jest to dla mnie żaden problem, zwłaszcza, że do zrobienia na przykład tła takimi kalendarz Lumines do animacji, no to byłoby mi żal tych kredek, ponieważ takiego wielkoformatowego tła, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ponieważ te kredki z racji tego, że są bardziej miękkie od tych polichromosów, to też bardzo szybko po prostu się czerpią. Na przykład, żeby pokolorować białą kredką tego tygryska, musiałam z 2 razy ostrzyć kredkę, czego na przykład nie musiałam zrobić w przypadku polichromosów. I tyle jeśli chodzi o omówienie tych kredek. Ja powiem, że mam małą zagwozdkę, bo chociaż obiema kredkami rysowało mi się bardzo dobrze, to w pewnym momencie chyba jednak kalendarze będą te kredki, które bardziej mi podpasowują, ze względu na to, że można używać więcej kolorów. One się lepiej mieszają ze sobą, ale z drugiej strony, zresztą sami ocencie, który rysunek Wam się bardziej podoba. Ja póki co, przynajmniej w przypadku tego rysunku, byłabym bardziej za kalendarz Lumines, ale tak jak powiedziałam na początku, w pewnym momencie, kiedy koloruję tymi kredkami, nie do końca mam pewność, z jaką siłą koloruję. Na koniec tego filmiku chciałabym Wam polecić pamiętniki Turetyka. Mój zespół Tureta, jest to blog na Facebooku pisany przez mojego kolegę z liceum na imię Kamil. I Kamil w tym swoim blogu opowiada o tym, jakie perypetie mogą mieć osoby, które mają syndrom Tureta. O różnych niepełnosprawnościach. Bywały filmy o osobach ze symptomem Tureta również istnieją. Ale czym jest symptom Tureta, jak właśnie wygląda świat z perspektywy takiej osoby i w czym on może przeszkadzać, po prostu dowiecie się na jego blogu. Są tam też również bardzo czasami pozytywne wpisy, więc zachęcam Was do tego, abyście zajrzeli na stronę kolegi, bo jeśli potrzebujecie wiedzy na temat tego, jak pomóc lub jak wygląda świat z osoby z symptomem Tureta, to tutaj się dużo dowiecie. Ale także dużo ciekawostek, dużo refleksji. Kamil czasami właśnie pisze o różnych sprawach, które go interesują, więc zachęcam do zajrzenia. Dzięki Kamilowi tak naprawdę możecie oglądać najnowsze odcinki z cyklu Już Animuję, do czego więc ja również, tak jak mówiłam Wam w moich wcześniejszych filmach, kiedy Wy będziecie chcieli wesprzeć moją twórczość, na przykład za pośrednictwem serwisu Patronite, to ja również mogę zareklamować Wasze ciekawe inicjatywy.